Wyobraź sobie suplement, który według reklam poprawia pamięć, zwiększa koncentrację, chroni mózg przed starzeniem i poprawia krążenie. Brzmi jak cud? To właśnie w ten sposób od lat sprzedaje się miłożąb japoński. Ale teraz najważniejsze pytanie. Czy to, co słyszysz w reklamach, ma cokolwiek wspólnego z tym, co faktycznie pokazują badania naukowe? Bo prawda o ginkgo biloba jest znacznie bardziej złożona i dużo mniej spektakularna, niż obiecują etykiety. Jeśli chcesz wiedzieć, dla kogo ginkgo może mieć sens, dla kogo nie ma żadnego i gdzie kończy się nauka, a zaczyna marketing, zostaw subskrypcję Tabletce Wiedzy i zaczynamy. Miłożąb japoński to jedno z najstarszych drzew na Ziemi. Przetrwał miliony lat zmian klimatu, co często bywa używane jako argument marketingowy, choć z punktu widzenia farmakologii nie ma to absolutnie żadnego znaczenia. W medycynie i badaniach naukowych nie mówi się o liściach miłożębu w ogóle. Mówi się o konkretnym, standaryzowanym ekstrakcie z liści. I to jest kluczowe, bo preparat preparatowi nierówny, zawartość substancji aktywnych może się różnić kilkukrotnie, a większość badań dotyczy tylko kilku ściśle określonych ekstraktów. Jeśli więc ktoś mówi, że ginkgo działa, pierwsze pytanie brzmi, jakie ginkgo i w jakiej dawce? Z chemicznego punktu widzenia ginkgo biloba to mieszanka kilkudziesięciu aktywnych związków. Najważniejsze z nich to flawonoidy i terpenoidy. Nie są to substancje pobudzające jak kofeina, nie działają jak amfetamina dla mózgu i nie zwiększają mocy umysłowej. Ich potencjalne działanie jest dużo bardziej subtelne. Badania sugerują, że mogą chronić komórki przed stresem oksydacyjnym, wpływać na elastyczność naczyń krwionośnych oraz modulować przepływ krwi w bardzo drobnych naczyniach. To oznacza jedno. Jeśli ginkgo działa, to raczej jako wsparcie warunków pracy mózgu, a nie jako bezpośredni stymulant. W reklamach często słyszysz poprawia krążenie, tylko że krążenie to bardzo szerokie pojęcie. Badania nad ginkgo nie pokazują, żeby istotnie zwiększał przepływ krwi w dużych naczyniach albo działał jak lek naczyniowy. To, co faktycznie się pojawia, to wpływ na mikrokrążenie, czyli najmniejsze naczynia, które odżywiają tkanki na poziomie komórkowym. I to jest różnica, której marketing zwykle nie tłumaczy. Mikrokrążenie nie daje efektu czuję to po godzinie, nie powoduje ciepłych dłoni po tabletce, nie działa doraźnie. Jeśli ma sens, to raczej przy długotrwałym stosowaniu i tylko w określonych grupach osób. Wpływ ginkgo na pamięć u osób zdrowych. I to moment, w którym wiele osób się rozczarowuje. Bo jeśli spojrzymy na badania z udziałem młodych, zdrowych osób, studentów, ludzi pracujących umysłowo, efekty są rozczarowująco słabe. Większość dobrze zaprojektowanych badań nie pokazuje istotnej poprawy pamięci, koncentracji ani szybkości myślenia w porównaniu do placebo. Czyli jeśli jesteś zdrowy, dobrze śpisz i nie masz problemów poznawczych, ginkgo najprawdopodobniej nie zrobi zauważalnej różnicy. I to jest fakt, nie opinia. Sytuacja zmienia się, gdy wchodzimy w populację osób starszych oraz tych z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi. Tutaj część badań pokazuje umiarkowane, ale mierzalne korzyści. Nie mówimy o cofnięciu choroby Alzheimera, nie mówimy o powrocie do pełnej sprawności. Mówimy o spowolnieniu pogarszania się funkcji poznawczych, niewielkiej poprawie uwagi, czasem lepszym funkcjonowaniu w codziennych czynnościach. To różnica subtelna, ale w tej grupie klinicznie istotna. Dlatego w niektórych krajach standaryzowany ekstrakt z ginkgo bywa traktowany jako opcja wspomagająca, a nie suplement na koncentrację. Dlaczego ginkgo nie działa jak ludzie oczekują? Problem polega na tym, że ludzie oczekują od ginkgo tego, czym ono nigdy nie było. Nie jest nootropem w stylu leków, stymulantem, zamiennikiem snu, ani naturalnym dopingiem dla mózgu. Jego potencjalne działanie jest wolne, zależne od stanu wyjściowego organizmu i ograniczone biologicznie, a marketing obiecuje natychmiastowe efekty, uniwersalne działanie i poprawę ponad normę. I tu rodzi się mit. Bezpieczeństwo – temat, którego reklamy nie lubią. Ginkgo biloba ma opinię bezpiecznej rośliny i w wielu przypadkach jest dobrze tolerowany, ale nie jest obojętny biologicznie.
Badania pokazują, że może wpływać na układ krzepnięcia, co ma znaczenie u osób przyjmujących leki przeciwkrzepliwe. Zgłaszano również bóle głowy, zawroty, dolegliwości żołądkowe, a w rzadkich przypadkach poważniejsze interakcje. Dlatego traktowanie ginkgo jak cukierka z apteki to błąd. To nie jest suplement dla każdego. Skąd tyle mitów wokół ginkgo? Bo to idealny produkt marketingowy, naturalny, z długą historią, z trudnym do zweryfikowania działaniem i z badaniami, które łatwo wyrwać z kontekstu. Dodaj do tego fakt, że efekty, jeśli się pojawiają, są subtelne i długoterminowe. To tworzy idealne warunki do nadinterpretacji, a nauka jest dużo bardziej ostrożna. Mówi o potencjale, nie o cudach. Podsumowanie. Ginkgo biloba nie jest magicznym wzmacniaczem mózgu, nie poprawia pamięci u każdego, nie działa natychmiast, ale jest jedną z najlepiej przebadanych roślin, może mieć sens u określonych grup i działa w bardzo konkretnych granicach biologii. To narzędzie, nie cud. Jeśli chcesz kolejny odcinek o roślinach na stres albo o tym, jak suplementy wchodzą w interakcje z lekami, daj znać w komentarzu. Subskrybuj Tabletkę Wiedzy i do zobaczenia w kolejnym odcinku.